Dobry wieczór, coś wam pokażę. Najśmieszniejszy ładunek jakikolwiek przywiozłam na gabarytach. Patrzcie sami. No to ring, taki ring. Chłopaki z konwoju stwierdzili, że to taka obrączka. Obrączka, która waży 800 kg i ma do tego, proszę Państwa, 4,60 średnicy. I takie coś. Jechało się z tym bardzo głupio, bo jechało się z tym głupio z tego względu, że po pierwsze gabarytki mi strasznie nabierały wiatru i właśnie dzięki temu jeździłam zygzakiem po autostradzie. Co chwilkę pilot się mnie pytał, czy nie chcę się spać, czy mi oko się przymyka. Więc było śmiesznie z tym jechać. A dwa, to powiem wam szczerze, że w pewnym momencie, jak już mam taka zmęczona, patrzę w lusterko, nie widzę tego ładunku. Myślę, przedtem go widziałam, a teraz go nie widzę. Czy ja go zgubiłam? Niemożliwe, że ja go zgubiłam. No i skoro ja sama nie widziałam tego w lusterkach, no to wyobrażacie sobie też, że ludzie, którzy za mną jechali, też sobie tak mogli pomyśleć. Więc na początku się śmiałam z tego ładunku, później sobie pomyślałam, kurde, to jest w sumie bardzo niebezpieczny ładunek, bo jego wcale nie widać. I ktoś może mi się ładować pod niego. Oczywiście miałam pilota, ale wiecie, jak jest ktoś bardzo niecierpliwy, to i pilota wyminie. Ale już dojechałam bezpiecznie, cała zdrowa, teraz rozładunek. Muszę poczekać jeszcze na zewnątrz hali. Oczywiście ładunku do momentu dojechania w miejsce, gdzie jest rozładowywany, się nie rozpina. W takim transporcie ponadnormatywnym. Bo oczywiście, jeżeli chodzi o palety, no to się rozpina normalnie od razu, żeby to było zajechać pod rozładunek, było gotowe. Ale tutaj nie. Tutaj sobie gabarytki wyściągam tylko, już odłączyłam światła i będę czekać, aż mnie zawołają do hali. Gabarytki tu nie zdjęłam. Kolejny ładunek. Po metrze wystaje. Ta skala, oczywiście mieli skalę porównania. Macie skalę. Jest ładunek? Tak wielki. Rzeczy się wozi. A niektóre zaskakują. Wiecie co, jestem właśnie już na załadunku i pokażę wam coś. No to 5-osobowa... Co to jest? Spanie chyba, nie? No to dało. Albo spanie. Nie poznałem tej. Dopiero przyjechałam do Warszawy. 5-osobowe. Mówiłam wam, że zrobiłam sobie jedzenie, ale mam straszny bałagan. Muszę to poskładać trochę do lodówki, bo powyciągałam co nieco. Garnek po wsiance, wiecie co? Nie chce mi się go dzisiaj. Tam. Czajnik też niech mi tutaj sobie stygnie. Mam zrobioną już kawę, mam zrobioną herbatę. Dzisiaj szykuje się ciężko noc do jazdy, wiecie. Spałam dzisiaj 5 godzin, bo więcej po co bym miała spać, obudziłam się. W ciągu dnia pracowałam nad swoimi rzeczami. Z tego jeszcze zostawi. To są resztki mojego obiadu. Tu jest mleko. Co jeszcze? Na razie tyle, nie? Więc dzisiaj na kolację, a raczej może śniadanie. Na śniadanie przed jazdą zrobiłam sobie owsiankę. Miałam ogromną ochotę na owsiankę. Chociaż nie uważam, że to jest mądre, bo ja dawniej piłam gorące mleko na to, żeby zasnąć po nocce. To jeszcze jeździłam w Esersie i miałam spać gdzieś tak w 15 godzinach jazdy, gdy miałam i spać o 1:00, to nie mogłam zasypiać, więc gorące mleko mi pomagało. Pomagało to rzeczywiście piwo i to jest chyba to, co wy rzeczywiście najczęściej stosujecie, ale po piwie się budziłam. Budziłam w nocy i miałam taką noc niby przyspaną, ale przerywaną, a po mleku po prostu jak młody Bóg się budziłam, więc polecam, ale gorące, nie zimne, tylko gorące mleko.
Teraz już w ogóle nie stosuję mleka na zasypianie, tylko jak chcę zasnąć, to po prostu mam takie specjalne ćwiczenia oddechowe. Więc nie wiem, jak to na mnie będzie działać. Mam nadzieję, że nie będzie mnie usypiać. Dobra, ja tu już więcej też nie będę używać. Z owsianka dzisiaj na słodko. Dzisiaj mam ochotę na coś słodkiego. O Jezu. O ja nie wiem, czy to widzicie, nie chcę tak sobie... I tak ja to będę jadła, a szybko to zjem, to się nie zdąży zepsuć. Patrzcie. Znowu maliny, to jest znowu mus malinowy. O Jezu. To jest przepiękne. I teraz tak to wygląda. O Jezu, jakie to jest dobre. Od dłuższego czasu, wiecie, co mi chodzi po głowie? Chodzi mi po głowie owsianka, ale taka budyniowa. Taka, że niby budyń, ale z owsianką. Chciałam dzisiaj zrobić, ale nie miałam budyni. A te maliny są przepyszne. O Jezu, jakie to jest dobre. Wiecie, co mi się stało? Pewnie dzisiaj nic za dużo nie ponagrywam, bo nie mam kabla do iPhone'a. Stałam akurat na parkingu bez stacji benzynowej. I tylko co mi się udało w torebce znaleźć taka przejściówka do iPhone'a na takie zwykłe mini USB z kabla firmowego. Miałam telefon podpięty i spadł mi kablem w dół, także po prostu idealnie prostopadle i to na dywan w ogóle upadł, wiecie? I się po prostu ta końcówka wygięła, złamała wtyczka i po drodze stanę gdzieś kupię, ale póki co to mam baterię na wyładowanie. O, jakie to jest dobre. Te maliny są takie wspaniałe. Dziewiąta, wiecie co? Co mi to się chyba jeszcze położę na godzinę. Tylko zjem. A te maliny czuję, że dzisiaj uratują mi życie. Nie wiem, czy wiecie, ale zaczął się już adwent. I u mnie to się stało taką tradycją, że zawsze przed świętami, jak jest ten adwent czy tam post, to odpuszczam sobie słodycze całkowicie. Takie kupowane. I tego nie uznaję za słodycze. Jasne, że to nie jest za słodycze. Miodu też nie uznaję za słodycze. I popatrzcie, że jak w ciągu tygodnia to tyle miodu zjadłam. To też ma kalorie, to też jest słodkie, ale przynajmniej to jest zdrowe, nie? Smak lata. Jak jest długa noc, a ja mam 8 godzin jazdy, jadę bez pilota, nie będzie miał mnie kto budzić, czytajcie, to się trzeba porządnie przygotować, a dla mnie porządne przygotowanie się do nocki to właśnie dobrze zjeść. Oczywiście dobrze zjeść dla każdego znaczy inaczej. Dla mnie dzisiaj dobrze zjeść to było zjeść owsiankę z malinami i z miodem. O! Znacie to uczucie, jak się w łóżku tak fajnie robi, tak dobrze. Czapka będzie.
Zapytajcie mnie, po co jeżdżę w czapce, tak mi jakoś dobrze. O. Kawa. Woda jest, wszystko jest, dobra. Który mam? O, -2, wiecie? Mam nowe rozwiązanie. Później wam na koniec pokażę. Na kamerę. Trochę sobie źle załadowałam, wiecie? Ja sobie załadowałam ładunek, mam taki, to jest łożysko do turbiny, ma 22 tony i sobie tak załadowałam, kurczę, troszeczkę za daleko, ale jeszcze ja położyłam gumę, gdzie mniej więcej chciałabym, żeby to było położone. No, ekipa poszła po szekle i w zawiesie. I w końcu ja poszłam do auta, bo czekałam i nic z tego nie wychodziło. A, to power do tego pokazuje. No i w każdym razie jak to podnieśli, to nagle już mi położyli na naczepie. I jak położyli, to jak przeszłam, też było położone. O. Jadę pod prąd. Nie, dobrze jadę. To trzeba. A się ładowało. A sobie pomyślałam, że pojadę łatwiejszą drogą. A jak jest z łatwiejszymi drogami, wiadomo. Na końcu drogi skręć w lewo. Tak zrobię. Skręć w lewo. No i mam nadzieję, że ten ładunek to mi się jednak fajnie jakoś w miarę rozłoży. Mróz, a nie dociążony ciągnik, to wiecie co? To jest kiepskie. To jest kiepskie rozwiązanie. Co ty, Volvo? Po 50 metrach lekko w prawo. Następnie skręć w prawo. Lekko w prawo. Następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Klimat, nie? Taka przemysłówka niemiecka. Takie złowisko. Powiem wam, że nie chciałabym tędy chodzić. Jeszcze ta para pawlująca ze studzienek.
Jesteśmy już prawie że na miejscu, jeszcze tylko 16 km. Po 300 metrach przejedź przez rondo, drugi zjazd. Nocka była dosyć ciężka, pierwsza połówka poszła bez zarzutu. Ujechałam 4 godziny. Wiadomo, że 4,30 jest max, wtedy muszę stanąć na pauzę 4,5. Przejedź przez rondo, drugi zjazd. Więc sobie stanęłam na pauzę. Nastawiłam budzik na godzinę 35, żeby się przespać. Przespałam się i fajnie się jechało przez 2 godziny. A później nie wiadomo, przyszła 5 rano, godzina 5 minut 10 i się zaczęło spanie za kierownicą. Więc sobie raz zjechałam na parking na 20 minut. No i się przespałam. No i pojechałam dalej i już ogólnie to nie ma źle. Także chyba przeżyję tę noc kolejny raz. A jak jeszcze zrobię rozładunek na mrozie minus 3 stopnie. Wow! Ale wiadomo, wiem, że taki mróz jest bardziej zimny niż minus 40 w połowie sezonu lodowego, lodowych szlaków. Nie? Najgorsze są pierwsze mrozy, ale ja mam ubrania dobre, więc przeżyję. Jestem już w hali, czekam na rozładunek i teraz powiem wam, że jestem głodna strasznie. Mam takie resztki, kurczak taki z papryką i pomidorami, bardzo pikantny i z kminem rzymskim i takimi przyprawami tam indyjskimi i stwierdziłam, że jak sobie to połączę, nie wiem co mi z tego powiedzieć, ale dobra. Trochę tego jarmużu, zobaczymy. Wiecie co? Może jeszcze trochę tłuszczu, no. Mam taki pyszny olej od kolegi Slimu, którego żona sama tłoczy olej na zimno. To jest chyba z pestki dyni i lnianym mieszanka. Jest tak genialny. Że u mnie oliwa z oliwek już poszła na drugi plan. Dobra, teraz to trzeba jakoś zawinąć. Zwykle czegoś nie przemyślałam. No, przesuniemy całość do góry. Tu na bok. No i czemu wypadłaś? Ty masz tutaj iść. I takie jest moje śniadanko. Śniadanko, obiad czy kolacja? Nie wiem, bo jeszcze mam rozładunek. Wiecie co? Naprawdę dobra ta tortilla jest. I nawet w ogóle nie czuć tego jarmużu. Nie powiem, że przepadam za jarmużem, takim na surowo, no ale kupiłam sobie ostatnio, robię sobie koktajle. Ale z tym zawoliście, nie czuć go, a coś tam jest zielonego i awokado i ten olej pyszny i ten kurczak i ten sos.